Witam na kanale Kryptospekulacja, z tej strony Kamil Zajoshi, a po drugiej stronie postać uważająca DeFi jako ostateczny akt rewolucyjny, czyli The Polak Number One, to Paweł Łaskarzewski, witam. Cześć, miło mi u Ciebie gościć. I myślę, że wprowadzeniem będzie prezentacja samej osoby swojej, Paweł, także kilka zdań na temat właśnie Twojej osoby. Okej, no to Paweł Łaskarzewski, wielu z Was może mnie kojarzyć z projektu Synapse Network, którego jestem founderem razem z drugim gościem, Michałem, z którym to zakładaliśmy dawno temu. Obecnie prowadzę i buduję nowy produkt. Jest to produkt DeFi'owy oparty o rynek tradycyjny i o wchodzące regulacje. No a historycznie 20 lat engineering, nowe technologie, startupy i rynek finansowy dość mocno, więc long story short to tyle o mnie. Ja osobiście kojarzę Twoją osobę z ostatniego Bull Runu i mogłem też przysłuchać się różnym właśnie wywiadom, opiniom. No i cieszę się, że mam taką osobę, nie ukrywam, na podcaście, a mianowicie chodzi o projekt Osaka Protocol, bo też zaznaczam na początku, to jest taki update numer 2, że tak powiem, do tego projektu, ale jednocześnie rzucimy słówko, jak Ty widzisz sytuację na rynku i potencjalnie Bull Run i tym podobne. Moje pierwsze pytanie, Paweł, tego podcastu by nie było, gdyby nie to, że zobaczyłem Cię na community polskim, właśnie Osaka Protocol, tam grupka chyba 30 osób na dzień dzisiejszy, nowy projekt, tajemniczy, no i tutaj chcę te dwie strony płotu porównać, pozytywy, negatywy. Nie ukrywam, że Twoja postać tutaj zrobiła jakiś znak zapytania, bardzo duży i wstępem wprowadzenia, skąd Ty tam jesteś w Osaka Protocol? No więc ponad rok temu, prawie w sumie nawet to już prawie 2 lata temu byłem na takim wydarzeniu w Tajlandii, a zamkniętym evencie krypto, na którym byli goście właśnie z Master Venture, z Coach K, wielu ludzi z tego głównie azjatyckiej części rynku, ale też po części z reszty świata. No i na tym zamkniętym evencie poznałem bardzo dużo ciekawych osób, z którymi przyjaźnimy się do dzisiaj. No i jedna z tych osób to jest w ogóle Polak żyjący na Phuket, czyli na wyspie pod właśnie państwem Tajlandia. No i z tym gościem utrzymujemy dość dobre relacje, rozmawiamy raz na jakiś czas o różnych tematach i on mnie zainteresował właśnie tematem projektu Osaka. Zaczął mi tam wysyłać jakieś linki, informacje na ten temat, zacząłem trochę się przyglądać temu tematowi. Od razu powiem, że to nie jest porada inwestycyjna i tak dalej, żeby każdy wiedział z góry, ja nigdy projektów nie polecam, natomiast już odpowiadając na Twoje pytanie dalej, zainteresował mnie tym, ponieważ jednym z podstawowych elementów tego projektu, jednym z podstawowych elementów, który mnie zainteresował osobiście, było to, że strukturalnie przypomina bardzo mocno Shibę, która została mocno wypompowana. Jak wiemy, Shiba jest memcoinem, który zbudował wiele majątków dla wielu ludzi. No i w krypto mamy takie dwa obszary. Mamy taki obszar fundamentalnych projektów, które starają się budować rzeczy, które ten rynek krypto będą nam rozwijać i rozbudowywać. No i mam ten rynek spekulacyjny dość mocno, na którym są memcoiny, na którym mamy bardzo dużo też scamów i tak dalej. No i wydaje mi się, że Osaka, patrząc po to i w jaki sposób była budowana, to może być jednym z mocnych projektów tego drugiego nurtu, czyli tego nurtu właśnie spekulacyjnego. Ja dodam, że ten projekt 23 kwietnia dokładnie na Dextol się pojawił i tam był aż do 5 maja spokojny wykres, bardzo poziomy, że tak powiem, no i wolumen 3 milionów wjechał i od tego czasu już jest ta stabilizacja. Market cap pokazuje co prawda w okolicach tutaj 17 milionów dolarów, natomiast jak widziałeś na blockchainie, to też trzeba podkreślić mianem update'u, ten pierwszy wallet, czyli Shiba Inu Deployer, wysłane 50% tych tokenów. Drugi wallet numer to jest ten DET, tak, Burning, 23%. No i ten trzeci wallet o charakterze ponad 5%, to też były te wstępne rewards dla wczesnych sprzedających Shiba Inu z tamtego etapu. No i właśnie tutaj hodlerów nawet nie ma jeszcze 1000, jest dokładnie na dzień dzisiejszy widzę 755 i
Pytanie, czy to jest powiązanie no, raz na blockchainie, tak? Czy się temu też przyglądałeś? To jest ten wallet Drinking Buddy, ja też o tym wspominałem w pierwszym update'cie, który te tokeny no de facto historycznie powiązania, nie wiem jaką masz ty relację z tym spekulacyjnym układem, no ma w swoim wallecie, to jest ten numer raz fundamentalny. Czy ty ten projekt No, też śledzisz, czy zwracasz uwagę? No, nie śledzę go aż tak dokładnie, natomiast ogólnie to patrzę na to, co się na tym rynku dzieje w tych obu obszarach, czyli w tym właśnie obszarze i spekulacyjnym, i tym fundamentalnym. Fundamentalnie, no to wiadomo, to inwestuje się na trochę dłuższy okres, no tam wartość tokena buduje się nie przez tylko i wyłącznie hype i przez pewną tajemniczość tego projektu, tylko głównie przez produkt i ekonomię, a w tym spekulacyjnym rynku jak Pepe i inne, no to budowane wartość tokenu na rynku jest budowana właśnie przez takie działania typowo spekulacyjne i tak dalej. No i mnie osobiście, jak ja robiłem research, to zainteresowało to, że bardzo dużo dużych kont twitterowych i dużo różnego rodzaju influencerów pisało o tym projekcie, o Sace. I to mnie zastanowiło, że dość spore jest zaangażowanie wokół tego projektu, mimo że sam projekt jest bardzo cicho na rynku jeszcze, że o projekcie jest bardzo cicho na rynku i sam projekt o sobie tam dużo też nie mówi, ich zasięgi jako projektu też nie były ogromne. No i zastanowiło mnie to właśnie z tego punktu widzenia, że być może jest to taki produkt, jest to taki token, o którym część z tych osób, które na tym rynku są i bardzo często są w tych właśnie różnego rodzaju tokenach spekulacyjnych, bo to głównie takie konta też o tym tweetowały, no to może to być ciekawy projekt do śledzenia, to może być ciekawy projekt do zakupu i to może być ciekawy projekt do spekulacji w przyszłości. To był mój taki bet i to wyszło mi w tym researchu, nie? I szczególnie, że jestem też na kilku takich grupach zamkniętych, no i na tych grupach gdzieś tam ten temat Osaki się przewijał i to tak przewijał się nie w sposób, w którym opowiada się o tym i mówi jako o, ciekawy projekt, rzućcie okiem, tylko były całe bardzo długie i szerokie dyskusje i każdy był dość mocno zainteresowany i spora część osób dyskutujących na temat tego projektu w tych grupach też go kupowała, nie? Więc to z mojej perspektywy dla mnie no to były sygnały, które w jakiś sposób uwiarygodniają kierunek, w którym projekt może zmierzać. Ja też dodam, wspomniałem o market capie na dzień dzisiejszy to okolice 17 milionów, natomiast tam no, można uzyskać informację, że taki realny to w okolicach jest 5 milionów, nie licząc tych większych właśnie walletów numer 1 Ryoshi, 2 i Burning. Mnie osobiście to też pytanie do Ciebie, zauważyłem, no trochę negatywnie, nie ukrywam, te shilowanie botów, to te komentarze na YouTubie czy Twitterze, czy to nie za bardzo aż może idzie takim no, kierunku shilerskim, ale jednocześnie jak mówisz, jest cicho o tym, czy to może taki zamysł jest, jak Ty uważasz z tego punktu widzenia? Wydaje mi się, że no przede wszystkim jak sobie zobaczymy ilość hodlerów na razie i ile oni tych tokenów mają przy obecnej cenie tego tokenu i przy tym jak dużo dużych kont o tym mówiło, to wydaje mi się, że no jakby osoby, które gdzieś tam zakupiły i wierzą dość mocno w możliwość wzrostu takiego tokenu, no to inwestują też właśnie między innymi w takie działania właśnie, o których powiedziałeś, czyli żeby mieć tych sporo botów, które będą automatycznie komentować tweety wszelkiego rodzaju, które się tylko pojawią, które będą miały w sobie dolar OSAK i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to jest działanie w pewien sposób, które no z jednej strony jest bardzo często widoczne przy wszelkiego rodzaju tokenach spekulacyjnych. Jakby jeżeli napiszesz gdziekolwiek o Shibie i zrobisz sobie dolar SHIB, to prawdopodobnie pod takim postem będziesz miał masę za chwilę komentarzy od botów i tak dalej, ponieważ one śledzą tego typu wątki z dwóch powodów. Z jednego po to, żeby pewnie gdzieś tam spróbować zrobić kolejną pompkę spekulacyjną, ale z drugiego, że często się mówi o tym temacie, no i tego typu boty próbują złapać dla swoich kont też jakieś zasięgi po to, żeby później pewnie shilować jeszcze inne rzeczy, więc to nie jest takie zero-jedynkowe, żeby powiedzieć, że to jest temat tylko i wyłącznie związany z Osaką, tylko to może być po prostu szerszy taki trend, który na rynku jest obecny od bardzo dawna przy spekulacyjnych tokenach, właśnie po to, żeby
żeby budować sobie zasięgi na tego typu kontach przy tematach, które są w jakiś sposób ciekawe, interesujące i gorące. Nie? Więc to jest tak, jak ja to widzę. Nie? I Pawle, właśnie wspomniałeś o tej spekulacji, ale też i fundamentach. Ten fundament to m.in. ten Wallet Drinking Buddy, bardzo ważny w otoczeniu Ryoshi i tej całej spekulacji. Moje pytanie drugie, czy też przyglądałeś się tej transakcji właśnie ze Shiba Inu Deployer, gdzie te tokeny, to było x lat temu, zostały wysłane na pewien adres, tam o końcówce bodajże 112, adres, który na początkowym etapie, tak, widziałeś, sprzedał Shiba Inu 4 dni po otrzymaniu, na dziś warte $70 milionów, na dziś. No i ten wallet, tak, sklejmował sobie tą właśnie Osakę i co więcej, dał tam płynność, tak, do tej Osaki, tam jest ta farma aktualnie, ale smaczkiem tego jest to, że właśnie x lat temu Shiba Inu Deployer wysłał te tokeny Shiba na ten adres dzisiejszy, który jest w Osaka. Ja dodam, że tych transakcji było bardzo mało ze strony Shiba Inu Deployer w kątem wysyłania tokenów Shiba w tym aspekcie, to właśnie w update'cie pierwszym pokazywałem. Czy ty masz jakieś może tutaj info, co to za wallet? Czy to może Nie mam czy też info, nie? co to jest za wallet. Po pierwsze, nie mam informacji, co to jest za wallet. Wydaje mi się, że jest bardzo mało bardzo mało osób, które w ogóle mają jakąkolwiek informację na ten temat, ale patrząc przez pryzmat tego zaangażowania tego walletu historycznie w dowolnych tokenach czy w dowolnych obszarach rynku, no to jestem w stanie z tym dużym prawdopodobieństwem dla siebie oczywiście powiedzieć, że to przypadek nie jest. Co powoduje, że dużo bardziej widzimy później, z uwagi na to, powiązanie takiego walletu z projektem Shiba i tym, że być może jakieś tam powiązania personalne, czy też powiązania biznesowe pomiędzy tymi obszarami są i być może będzie jakaś współpraca, być może będzie cokolwiek innego, a być może nie będzie nic, oczywiście, bo taka ewentualność też istnieje. Natomiast no, z mojej perspektywy, jak ja sobie na to patrzę, to zdecydowanie nie widzę możliwości, żeby to był przypadek. Historycznie, jak widzieliśmy, ilość interakcji była zbyt mała, żeby przypadkowo ktoś zdeployował taki, wiesz, token, albo żeby ten Shiba Inu deployer w jakikolwiek sposób się angażował. Więc ten drugi wallet, o którym mówimy. Więc z mojej perspektywy przypadek to nie jest i tam jest jakieś drugie dno za tym. Nie wiem jakie, ale według mnie no, to jest kolejny element, który w jakiś sposób uwiarygadnia ten token pod kątem niwelacji i zmniejszenia ryzyka, które może być, jeżeli chodzi o inwestycje. Bo wiadomo, że inwestowanie w tokeny, gdzie nie jest znany team, nie jest znany nic tak naprawdę, no, jakby jest ryzykiem jakimś, które podejmujemy dość często siedząc na rynku, kupując różnego rodzaju shitcoiny i licząc na to, że one zrobią jakiś szybki wzrost, ponieważ mają niską płynność na początku i ta płynność później rośnie wraz z transakcjami. No i szukamy takich tokenów, które urosną, ale ryzyko będzie mniejsze i wydaje mi się, że tutaj w pewien sposób analizując to i to, o czym powiedziałeś, no to w jakiś sposób zmniejsza to ryzyko na koniec dnia. No i właśnie, bez tych interakcji na blockchainie byłoby ciężko tutaj spekulować w perspektywie long term oczywiście z mojej strony. Szukam też dwóch stron płotu. Ta nazwa Osaka to jest według community, z tego co może poprawnie, jak się pomylę, to jest ta potencjalnie czarna Shiba Inu, że ta pierwotna Shiba Inu była czarna, to numer raz. A numer dwa, nie wiem czy widziałeś na Twitterze Vitaliga Buterin, to jest obecny jego banner wstawiony właśnie z Osaka. Ten view, ten podgląd, to też taki temat spekulacyjny. Wiemy jak tam Vitalik potencjalnie przy tworzeniu Shiba miał miejsce. No i tutaj community takie dwa smaczki wyhaczyło. Dlaczego ta nazwa? Czy to miałeś jakieś zagłębienie właśnie, tak z ciekawości? Sam nie wiem, ale ta nazwa Osaka. No to powiem Ci tak, szczerze co do nazwy to się jakoś mocno nie analizowałem, nie przywiązywałem, natomiast czytałem te wątki, o których mówisz i powiem Ci tak, no jakby rynek krypto jest w wielu aspektach dość tajemniczy, natomiast ludzie, którzy na tym rynku gdzieś tam siedzą, bardzo często pamiętają historię, bardzo często łączą wątki, które miały miejsce wcześniej z
tymi, które gdzieś tam pojawiają się obecnie, po to, żeby starać się, ponieważ wszystko na blockchainie jest publiczne, nic na blockchainie nie ginie, żeby starać się powiązać różnego rodzaju fakty po to, żeby szybciej niż inni wyłapać pewne trendy, albo szybciej niż inni wyłapać pewne możliwości do zarobienia pieniędzy, no, bo to o to chodzi na koniec dnia większości osób, które spekulują w jakikolwiek sposób na tak ryzykownych aktywach. No i wydaje mi się, Wiesz co, właśnie, że sorry, że ci przerwę, ale właśnie ta Osaka prawdopodobnie, może wyprzedzę, ale chyba to pominąłem, to jest tam miejsce narodzin, tak? Shiba Inu, gdzie była ta konferencja. tak jest. Tak? Okej, no to masz info tą. Tą informację tak mam, więc to co chciałem tylko powiedzieć, że no ja nie widzę tutaj, znaczy to jest kolejny element, jakby z tych wszystkich elementów, jak sobie zobaczymy, że mamy wallety, następnie mamy pewne jakieś historyczne fakty, które gdzieś tam się zdziały, no to wszystko gdzieś tam pokazuje taką takie zmniejszające się ryzyko wejścia w taki projekt i no oczywiście takie ryzyko na koniec dnia zawsze istnieje, że taki projekt wyciągnie płynność, że tam się zawali i tak dalej, no bo historycznie widzieliśmy wielokrotnie, ale mając tak dużo różnego rodzaju faktów, które dzisiaj wychodzą, które są analizowane przez community i coraz częściej są gdzieś tam share'owane poprzez różne osoby, które się angażują w community tego projektu, no to patrząc na to, jak ten collective mind cały pracuje, jakie fakty, jakie informacje znajduje, jakie powiązania znajduje, no to jestem w stanie dla siebie powiedzieć, że dla mnie jest to jakiś akceptowalny poziom ryzyka do tego, żeby no, wejść nie, spekulacyjnie, zobaczyć, jak się projekt będzie rozwijał i patrzeć na niego przez kolejne tygodnie, miesiące i próbować być może dotrzeć do szerszych informacji albo głębszych informacji o tym, co tam wewnątrz takiego projektu może się jeszcze zadziać przez ludzi, których znam, przez kontakty i tak dalej, przez takie grupy, na których jesteśmy też wspólnie, więc zakładam, że nie jest to przypadek. Zakładam, że takie przypadki no, istnieją bardzo rzadko na rynku, jak historycznie nam się okazało parę razy, więc z mojej perspektywy to jest kolejny taki faktor, który umożliwia mi stwierdzenie, no dobra, ten projekt być może jest jednym z tych, które mogą być ciekawe w ciągu perspektywy najbliższego tam roku czy dwóch i być może warto patrzeć na niego z trochę bliższej perspektywy. No tutaj niepowodzenie tego projektu mogłoby wstrząsnąć, że tak powiem, innymi projektami przez ten wallet połączony, chociażby Drinking, bo zapewne wiesz, tak, tam jest Cow, Quom, czy też Flood, czy też Rain, czy też Snellbrook, nie wiem, czy słyszałeś o tych projektach, czy też nikt spekulacyjnie tam przyglądasz się? Bo ten części też... tak, części nie, części nie, no bo wiadomo, masz jakby bardzo częstą metodą inwestycji części osób na rynku krypto jest śledzenie dużych walletów albo znanych walletów i tego, co one robią. No i niestety to też jest bardzo prosta droga do manipulacji przez te wallety, czyli jeżeli jakiś taki wallet kupi sobie jakiś token, no to tak naprawdę bardzo prosto może zmanipulować dużą część ludzi, którzy śledzą jego poczynania, kopiują te poczynania takiego walletu, co powoduje, że często można wydrenować płynność od innych, mając i takie rzeczy się działy historycznie, więc dlatego dla mnie no to potwierdzeniem tego, że to ryzyko wejścia w różne projekty jest akceptowalne, jest nie tylko to, że ktoś taki token posiada, bo tych tokenów są dziennie powstają tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy, tylko dla mnie jest to, że tych faktów, które się zbierają wokół takiego spekulacyjnego tokenu jest dużo więcej niż tylko to, że on jest na jakimś wallecie, ponieważ z mojego punktu widzenia no, łatwo to zmanipulować. Albo mam jakieś inside info od ludzi, którym ufam na tym rynku, dzięki czemu to ryzyko gdzieś tam, wiesz, spada. Więc tak, obserwowałem to, ale nie z jakimś, powiedzmy, super zapałem. Być może czasem błędnie, być może czasem dobrze, natomiast tak. A to myślę, że może oczywiście z cudzysłowie powiem, że możemy być bardziej spokojni właśnie z tym połączeniem dodatkowo właśnie ze Shiba Inu Deployer, chociaż te
dostępy do konta, wiemy, kilka osób mogło mieć we wcześniejszych etapach. Też w tym miesiącu Osaka była w CoinGecko w wyszukiwaniach w top 5, był taki okres. Powiedz mi, jak ty namierzasz się, co zrobi Ryoshi potencjalnie, czy nic nie zrobi, czy będzie jakiś cynk w long term oczywiście, jak to ty rozgrywasz tą Osakę nawet? No ja rozgrywam ją, jakby mój plan na to jest bardziej long-termowy, nie? Jakby na ten moment mamy cały czas bear market, Bitcoin mieli się w okolicach 30 000 cały czas przez już dłuższy okres czasu, więc ja patrzę na Osakę jako na projekt, który będzie grany bardziej i bliżej jakichś mocniejszych ruchów na rynku. Patrząc po tym, jak sobie zobaczysz na Twitterze, kto o tym pisał, w jakich ilościach tam rzeczywiście spore konta gdzieś tam o tym opowiadały, albo z tych inside grup, do których mam miejsce, to widziałem też, kto o tym pisał, więc to były spore osoby ze sporymi zasięgami, które jeszcze nawet się nie ujawniły, że są w Osace, no to powoduje to tyle, że mając tą informację, to ja rozgrywam to bardziej pod kątem jakichś mocniejszych ruchów na rynku, bo uważam, że wtedy całe to community Osaki, to marketingowe, mocno się uruchomi i będzie mocno pompować informację dotyczącą tego projektu. Więc to jest takie, jak ja na to patrzę, jak ja to rozgrywam. Natomiast oczywiście mogę się mylić, oczywiście mogę nie mieć racji, natomiast no dla mnie to jest raczej taki średni, długi termin w tym momencie. To tak, jeszcze zamykając ten temat Osaka Protocol, zanim przejdziemy do twojej opinii sytuacji na rynku, czy coś jest wartego w takim razie jeszcze dodania, ujęcia, czy temat Osaka Protocol? No mnie to też osobiście zadziwiło, że to było tak właśnie dość cicho o tym i nie wiem, może ci potencjalni sprzedający, którzy sprzedali Shiba Inu wcześniej, nie mieli informacji, aby sklejmować sobie Osaka Protocol, tak? I już ten termin minął, bo tam już z tego, co mam informację, tych airdropów nie ma. Minął chyba z 3-4 tygodnie temu chyba jakoś minął, albo nawet wcześniej ten temat, ten czas, kiedy można było claimować i tam widzieliśmy wystrzał do góry i później po sklejmowaniu, no to tam poleciało w dół, no i później już organicznie ten wykres się rysował do góry pod te 17 milionów market capu, o których mówiłeś na początku tego podcastu. Na co zwrócić uwagę? No, wydaje mi się, że większość tych takich elementów istotnych to sobie tutaj dzisiaj poruszyliśmy. Poruszyliśmy sobie kwestię tokenomii, połączeń walletów, połączyliśmy sobie influencerów, którzy gdzieś tam o tym piszą, połączyliśmy sobie te informacje, o których mówisz, czyli jak to jest połączone z Shiba Inu, które narodziło się w tej Osace i z tym tłem Vitalika. To tło Vitalika akurat nie wiem, czy jest powiązane, czy przypadkiem to nie jest jakby taki typowy przypadek, bo ładny widoczek. Natomiast uważam, że każdy powinien sam sobie jeszcze to zresearchować i poszukać. Dlaczego? Po pierwsze, nie warto nas słuchać, jeżeli chodzi o rekomendacje, bo to każdy powinien mieć przekonanie, że warto zainwestować, ale dwa, ponieważ kolektywnie pracując i szukając, i jeżeli to community gdzieś tam wokół jakiegoś projektu rośnie i coraz więcej osób analizuje, szczególnie tak tajemniczego jak ten, no to być może ktoś jest w stanie znaleźć nowe informacje i fakty, które uwiarygodnią bądź zaprzeczą pewnym tematom i pomogą nam innym, którzy w tym projekcie gdzieś tam siedzą i są zaangażowani, podjąć lepsze decyzje. Więc taką rekomendację na koniec. Też dodam jeszcze, że to jest, nie wiem, może były inne projekty, które właśnie wysłały 50% swoich tokenów do Ryoshi, tak, Shiba Inu Deployer, więc tych wcześniejszych projektów, no chyba nie było, tak, pod połączeniami właśnie walletów Shiba i Shiba Inu Deployer, aby wysyłać 50% właśnie tokenów i tutaj ta różnica, jak Shiba wysłała do Vitalika, gdzie zostały zrzucone, tak, na rynek, no pytanie, co zrobi właśnie Ryoshi. Ja tak... Nie widziałem ruchów Ryoshiego wcześniej, takich jak to robił Vitalik w momencie czyszczenia swojego walletu, robionego przez Ryoshiego wcześniej, więc wydaje mi się, że nie będzie tego tykał raczej na ten moment i że zostawi to tak jak jest, po prostu przyjął to, jak to się mówi, z dobrodziejstwem inwentarza i będzie sobie to na tym jego wallecie leżeć, szczególnie jak sobie zobaczysz na ilość tokenów, które na jego wallecie leżą, no to tego jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Oczywiście jest zagrożenie, że jak
osiągnie jakąś realną, sensowną, wysoką wartość, no to może się to zmienić. No ale to jest już kwestia e, bardzo mocno spekulacyjna i no jakby to zależy bardzo od chciwości na koniec dnia Rayoshiego bądź jej braku. Więc ciężko dzisiaj stwierdzić, co może zrobić. Nie? Wtedy już może być inny jakiś, znowu nowy Oshi, tak? Satoshi, Ryoshi Dokładnie tak. na kolejną hossę. Okej, Paweł. Przejdźmy do rynku. Jak ty obecnie uważasz właśnie tą sytuację? Wspomniałeś ruchy Bitcoina. Czy też liczysz ten halving? No ty masz bardzo spore doświadczenie na rynku, więc to dla słuchaczy warto twoje zdanie wysłuchać. Znaczy, no to ja po pierwsze bardzo konserwatywnie obecnie się zachowuję, jeżeli chodzi o rynek, dlatego, bo globalna ekonomia dzisiaj jest dosłownie na krawędzi z takim podejściem, że zróbmy krok w przód na tej krawędzi. Więc jeżeli globalna ekonomia się zawali i będziemy mieć jakąś recesję mocniejszą albo tąpnięcie na globalnych rynkach, no to wiadomo, że oberwie się też rynkowi krypto. Więc ja cały czas mocno obserwuję to, co się dzieje. Oczywiście mamy rzeczy typu ETF zabezpieczony fizycznym bitcoinem od BlackRocka, mamy CEO BlackRocka, który teraz bardzo mocno pompuje bitcoina i w ogóle kryptowaluty, tokenizację i cały ten rynek, mówiąc, że to zastąpi większość globalnej gospodarki i ekonomii. Natomiast on ma w tym interes oczywiście w takim mówieniu, co powoduje, że ciężko jest dzisiaj stwierdzić, szczególnie patrząc po tym, jak Bitcoin walczy na tym poziomie 30 tysięcy, próbując go przebić któryś raz z rzędu, lecąc na 29 i tak dalej. Więc ja dzisiaj bardzo konserwatywnie, ponieważ może spaść, a wtedy zakupy i inwestycje będą na dużo lepszym poziomie cenowym. Oczywiście mogę się mylić, jeżeli pójdzie do góry, no to kupię po gorszej cenie, ale przy mniejszym ryzyku, bo dla mnie zawsze w ogóle w patrzeniu na rynek najważniejsza jest ocena ryzyka, ponieważ no, jeżeli mamy inwestycję $1000 w jakiś projekt, a ryzyko utraty jest tam 70, 80 albo spadku jest takie wysokie, no to ryzyko jest dla mnie za duże. Więc jeżeli rynek potwierdzi na przykład kierunek wzrostowy, no to ja wtedy oczywiście też wejdę i na mniejszym poziomie ryzyka, bo już tam ten kierunek będzie obrany i potwierdzony. Dzisiaj mój główny cel, no to są bardziej projekty fundamentalne, takie jak ostatnio GameSwift, który wyszedł, takie jak SpartaDEX, który za chwilę ma się gdzieś tam pojawić, gdzie wiem, kto za tym stoi, gdzie wiem, co tam się w tych projektach dzieje, gdzie widzę wartość dodaną, gdzie widzę kolejne bardzo mocne partnershipy, gdzie większość osób stojących za tymi projektami znam personalnie i wiem, że jestem w stanie im zaufać w tym, co robią. To jest bardziej kierunek dzisiaj, który obieram, ponieważ jak dobrze wiesz, w hossie, jak przychodzi hossa, to jak ktoś zaczyna budować, to jest za późno. To jest już zazwyczaj jest za późno. Więc głównie na samym początku hossy największe wzrosty zaliczałem te projekty, które mają pewne zaufanie rynkowe i te, które mają te fundamenty. Tak było z Solaną na poprzedniej hossie, która była budowana w trakcie poprzedniej Bessy, która naprawdę no, poleciała na bardzo dobre poziomy. Tak było z już martwą, co prawda, Luną, ale jakby no, to był jeden z pierwszych tokenów i jeden z pierwszych projektów, które na poprzedniej hossie też zaczął zyskiwać. Więc dla mnie to jest dzisiaj główny cel, no i bardzo uważne śledzenie rynku i newsów i tego, co się dzieje, no bo jednak rynek krypto przyzwyczaił nas do tego, że spadki mogą być bardzo gwałtowne i odbicie po tych spadkach też może być bardzo gwałtowne, co może spowodować, że w kilka godzin zobaczymy niskie poziomy cenowe, ale kilka godzin później to już będzie za późno, żeby rzeczywiście na tych poziomach cokolwiek kupić. Także no, bardzo mocne obserwowanie rynku i konserwatywne wejścia, głównie w projekty, które są fundamentalne, a spekulacyjne projekty tylko te, w których jestem w stanie zobaczyć risk-reward ratio na bardzo wysokim poziomie, czyli w miarę sensowne ryzyko z bardzo wysokim potencjałem wzrostu. No i to jest to, jak ja dzisiaj patrzę na rynek.
No, Paweł brał udział w konferencji społeczności Ethereum także. To największe coroczne europejskie wydarzenie poświęcone technologii społeczności Ethereum. Tam miałeś intensywne dni na konferencji. Właśnie i to DeFi. Ty bardzo mocno tam w DeFi jesteś, jak wspominasz o budowaniu portfolio, zupełna zgoda w tym okresie. A czy jakiś rąbek tajemnicy zdradzisz pod kątem DeFi? Co tam polujesz? Oczywiście jak możesz, jeżeli nie, to oczywiście rozumiemy. No to DeFi, bardzo mocno przyglądam się cały czas DeFi, analizuję różnego rodzaju farmy i tak dalej, przerzucam kapitał z miejsca na miejsce czasem, no bo jak sobie historycznie zobaczysz DeFi, które było do tej pory na rynku i wcześniej, miało ten problem, że bardzo często taki timespan takiego DeFi'u to było tam 2-3 lata i następował hack, albo jakiś ekonomiczny atak, który wykorzystywał pewne podatności w protokole DeFi'owym i tak dalej, i tak dalej. To jest problem numer jeden. A problem numer dwa, że większość DeFi'ów to są dzisiaj DeFi'e, które asset tej samej klasy jest zabezpieczony innym assetem tej samej klasy. No, przykładem była Luna i UST, który był ich stablecoinem, który był zabezpieczony Luną i Bitcoinem. No to co może pójść źle? No to widzieliśmy, co mogło pójść źle. Jakby cały ekosystem runął, głównie z uwagi na to, że był wykonany hack ekonomiczny na ten cały protokół, no bo ktoś znalazł słabości tego protokołu, no i go wykoleił. Więc patrząc przez pryzmat znowu tego samego, o czym mówiłem wcześniej, ryzyka, to analizuję bardzo mocno farmy, które się pojawiają, analizuję te, które były na rynku i są cały czas, no po to, żeby nawet mając kapitał w takim ciężkim rynku bez sy, no to żeby on nie leżał na wallecie, tylko żeby w jakiś sposób próbował pracować. Przykładem z ostatnich dni, który znalazłem, jest taki DeFi'owy protokół, co się nazywa Radiant. Zainteresował mnie dość mocno swoim mechanizmem działania. Jest tam oczywiście bardzo duże ryzyko, ponieważ jest to mocno protokół oparty o lewarowanie się, więc no, jak coś pójdzie nie tak, no to można się wysypać, no ale tam po analizie takiej dość mocno dogłębnej i tam jeszcze wczoraj miałem rozmowę z moim znajomym, który też bardzo mocno w tych tematach DeFi'owych różnego rodzaju farm jest, po to, żeby w jakiś sposób ten kapitał jego pracował. No to po analizie tego Radianta znaleźliśmy miejsce, które w miarę bezpiecznie w ramach tego protokołu może przyjąć taki kapitał i bez wykorzystania mechanizmów lewarowania się jest w stanie przyzwoity APR wygenerować. No i oczywiście sam jeszcze nie wszedłem, ale na razie jestem na etapie analizy tego Radianta, patrzę co tam jest i tak dalej. No i mamy masę innych protokołów DeFi'owych, które na tym rynku są. I większość ludzi nie korzysta z tych protokołów w sposób taki najbardziej efektywny, ponieważ większość osób wchodzi w protokół, pakuje kasę i tyle. A jak sobie zobaczymy, bardzo często wykorzystanie tych protokołów, największą efektywność możemy uzyskać poprzez wykorzystanie tych protokołów wspólnie. Na przykład w protokole A dostarczamy kapitał pod pożyczki, dostajemy tokeny, które są tokenami płynnościowymi. Następnie te tokeny płynnościowe możemy w jakimś innym miejscu zastejkować albo je zalokować nawet po to, żeby uzyskiwać z innego miejsca pewien APR, być może znowu z pożyczkowego albo jakiegoś innego protokołu, ponieważ te tokeny stanowią również zabezpieczenie, one mają jakąś wartość i można połączyć różnego rodzaju farmy. Oczywiście to jest znowuż ryzykowne, natomiast łącząc takie głównych graczy, którzy na tym rynku gdzieś tam się znajdują od dłuższego czasu i pokazali, że rzeczywiście są w stanie funkcjonować sensownie jak Aave, nie Aave i tak dalej, no to ryzyko dość mocno spada. A jeżeli chodzi o nowe farmy, no to mówię, no to raczej takie pojedyncze wykorzystanie i testy i weryfikacja i jeżeli to działa, no to być może trochę mocniejsze załadowanie się, natomiast znowuż patrząc cały czas i bardzo mocno obserwując ten projekt po to, żeby w momencie jakiegoś problemu móc dość szybko się ewakuować. Więc tak patrzę na ten protokół DeFi, na te DeFi'e, no i to jest mój też taki konik mocny, nie? Szczególnie dlatego, że też swój własny protokół gdzieś tam produkuję, no to też trzeba wiedzieć, co się na tym rynku dzieje i w jaki sposób funkcjonować. No to nie tylko ogrom wiedzy trzeba mieć, jak przedstawiasz to wszystko, ale także ogrom czasu, bo też własny projekt tutaj, swoją działalność też
na ten nowy Blue Run szykujesz z tego, co tam gdzieś po kątach plotki chodzą. Nie wiem, czy coś zdradzisz, tajemnicy, czy wszystko w swoim Tak, czasie. to nawet szykuję, nie szykuję, em, to jest już gotowe, to jest już biznes, który chodzi, w jakiś sposób osiągnął nawet rentowność, więc tyle. Sfinansowaliśmy go z własnych środków i tak dalej, więc nam się to udało nawet bez publicznych żadnych zbiórek. Chodzi nam głównie o to, żeby mieć możliwość umożliwienia pokrycia w protokole DeFi'owym wartości tokenów przez asety rynku rzeczywistego, co powoduje, że mając na przykład swoje USDT, jakbyś chciał zainwestować normalnie na tradycyjnym rynku, to musisz je zlikwidować do fiata i następnie fiat na tradycyjnym rynku zainwestować, co powoduje, że musisz z tego rynku krypto wyjść. No to my chcemy zrobić, żebyś mógł ten kapitał ulokować na rynkach tradycyjnych bez wychodzenia z krypto. Czyli cały czas jesteś w krypto, nie wychodzisz z niego, a twój kapitał pracuje na rynku tradycyjnym, generując APR bazujący na transakcjach zawieranych na rynku rzeczywistym, a nie na tokenach wydrukowanych z powietrza. Jak w większości protokołów DeFi'owych, no bo choćby jak sobie zobaczysz na Lunę, no to ten 19,5% APR, który był na Lunie, no to w dużej mierze był z wydrukowanego z powietrza tokenu. No a tutaj jednak ten APR generowany przez nas, ten Dynamic APR będzie APR-em, znaczy już jest APR-em, tylko to jest tam powiedzmy dostępne na dzień dzisiejszy tylko dla Family and Friends, jest APR-em generowanym na bazie zysków generowanych właśnie na asetach rynku tradycyjnego, ale nie tylko, ale głównie. Więc to jest to, co dzisiaj budujemy. Czy jest już informacja publiczna, jaki to projekt, gdzie można znaleźć, czy jeszcze czekamy? Jest, informacja publiczna jest, znalazła się na moim LinkedInie, jakby w wielu wywiadach, gdzieś tam też byłem podpisywany już jako przedstawiciel tego projektu, to jest Nomad Fulcrum projekt i no dużo o nim jeszcze nie ma, gdzieś tam publicznie, bardzo dużo się dzieje wewnętrznie, te osoby, które są gdzieś związane z projektem, to doskonale wiedzą, co się tam dzieje, doskonale wiedzą, gdzie dzisiaj jesteśmy. Natomiast no, to jest taki nowy też trend, jak sobie zobaczysz, właśnie protokołów DeFi'owych, które łączą rynek finansów tradycyjnych z rynkiem krypto przez tak zwane właśnie RWAs, czyli RWA, Real World Assets. Więc to dokładnie dzisiaj staramy się zrobić, no to już zbudowaliśmy, to chodzi, to działa, tylko na razie jeszcze powiedzmy w takiej wersji mocno zamkniętej. No, DeFi tu faktycznie może mieć swoje miejsce. A powiedz mi, ja nie jestem w tym temacie w ogóle, jakie to są asety tam już dostępne, czy wybrane, czy... Nie, no to bardziej działa w formie funduszu, czyli deponujesz kapitał do protokołu, protokół w inteligentny sposób tym kapitałem zarządza, no i to powoduje, że generuje się APR, a asety, w które ten protokół, ten kapitał powiedzmy inwestuje lub hedżuje ten kapitał, no to są ultrapłynne aktywa rynku tradycyjnego i rynku krypto. Czyli ultrapłynne aktywa to są bondy, to są indeksy giełdowe, to są waluty, to są CFD, instrumenty wszelkiego rodzaju, no a ultrapłynne aktywa rynku krypto, no to są te top 5, które na tym rynku, może top 5, może top 10, które może znaleźć, które mają najsensowniejszą płynność globalnie, głównie po to, żeby zapewnić płynność na protokole. Jeżeli masz niepłynne aktywo, w które protokół inwestuje, to znaczy, że będziesz miał bardzo duże volatility na takim instrumencie, czyli zmienność cenową. Jeżeli będziesz miał dużą zmienność cenową, no to jeżeli ktoś nagle chciałby zamknąć swoją pozycję w protokole, to musisz zlikwidować część otwartych pozycji na różnych asetach. Więc jeżeli masz aset, który jest bardzo zmienny, jeżeli chodzi o cenę, to on będzie wpływał na wynik całego protokołu, czego nie chcemy. Bo nie chcemy, żeby jakiś tam kiepski token mógł wpłynąć na wynik generowany przez cały protokół, więc dlatego tylko ultrapłynne asety i tylko ultrapłynne aktywa. Te linki będą w takim razie zawarte pod materiałem. Ja osobiście ze swojej ciekawości rzucę na to okiem i nawet może jakiś research, tak, czy analiza, czy też przedstawienie projektu.
Paweł możecie zobaczyć na grupie Telegram Kryptospekulacja, oczywiście w miarę dostępnego czasu, rozumiem, twojej osoby. Brałeś udział także ostatnio w Twitter Space, tam w obszarze Web3, tak, polskiej sceny, zastosowania technologii blockchain, NFT. Masz na to wszystko czas, tak? Jeszcze ta działalność Synapse, może też słówko o tym, to też w tym ostatnim. No to tak, mam na to czas, bo jakby na koniec dnia to ja uwielbiam to, co robię, nie? Jakby ja bardzo lubię ten rynek. Ja bardzo lubię to, że ten rynek jest dzisiaj na początku tego, co może osiągnąć w przyszłości, że jest bardzo podobny do tego, jak wyglądała bańka dotcomowa w roku 2000, czyli jak w 2000 ten rynek był mocno spekulacyjny i rynek krypto jest bardzo podobny. Ja wierzę, że na bazie tego, jak dzisiaj ten rynek wygląda, no to w przyszłości naprawdę zostanie zbudowana nowa ekonomia w oparciu o nowe paradygmaty budowania rozwiązań w zdecentralizowany w sposób, który nie ma do końca właściciela. Oczywiście są bardzo duże instytucje, które kontrolują dużą część mining poweru i tak dalej, ale to jest zupełnie inny temat. Natomiast bardzo w to wierzę i widzę, że dzisiaj brakuje wszystkich narzędzi w rynku krypto, no i te narzędzia trzeba zbudować, więc na pewno ten obszar i ten rynek będzie się mocno rozbudowywał w przyszłości i w to mocno wierzę, dlatego też uczestniczę, staram się edukować, występuję na konferencjach. Jak sobie byś zobaczył większość moich wystąpień, one nigdy nie są o projekcie, one nigdy nie są o firmie, czy to o moich tematach, które robię. Większość moich wystąpień jest edukacyjna. Ona opowiada na przykład o kryzysie płynności, który przechodzimy na rynku krypto, jak z tym sobie radzić, jak zarządzić i tak dalej. A jedyne wspomnienie mojego projektu to jest w tytule i w podpisie. Więc staram się bardzo mocno edukować i staram się, żeby ten rynek się rozwijał, jeżeli mogę, jeżeli jestem w stanie mieć jakiś drobny wpływ i dołożyć swoją drobną cegiełkę do tego całego obszaru. No a jeżeli chodzi o Synapse Network, no tam za wiele do powiedzenia nie ma. No, projekt cały czas istnieje, firma się cały czas stoi. Wiadomo, że jest tam konflikt pewien pomiędzy właścicielami, czyli Michał i ja. Więc no, za wiele też nie chciałbym o tym opowiadać, bo to jest tam coś, co jest do rozwiązania na innym poziomie, no ale mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości ten temat zostanie pozytywnie rozwiązany i będziemy mogli ten rozdział historii już zamknąć. Ogólnie podcast na temat Osaka Protocol miał być, tak? Update 2, ale też dobrze poznać informacje twoje na temat rynku i nie tylko. Jeszcze na koniec 2 pytania, na końcu to tak moje szybkie pytanie o wszystkim i o niczym, trochę zabawnie. Ale też jeszcze temat poruszę tych reflinków, gdzie też wymieniliśmy się tam zdaniami. Nie ukrywam, że tam też padła informacja, aby reflinki na kryptospekulacjach zyskać, ale z tego, co ty mi nawet przesłałeś, zobaczyłem, jakie tam największe inflow zyskuje. To mówimy o większych followersach, no to faktycznie są z tego spore zyski, jak tam pisałeś, 30-50% obrotu z przeprowadzonych userach i dodatkowo włączamy tam derywatywy, więc tak naprawdę tutaj widzę, że nawet community różnych influencerów nie jest świadome, jak to może wyglądać od środka, to taki temat off-top. Tak, no jakby to sposób, w jaki giełdy zbudowały, jakby giełdy scentralizowane, tutaj o nich mówimy, zbudowały swoje zasięgi, jeżeli chodzi o użytkowników, no to bardzo mocno położyły nacisk na właśnie influencerów i współpracę z influencerami. W efekcie współpracy z influencerami giełdy oferują im reflinki i część z tych giełd w ramach reflinków oferuje podwójny sposób zarabiania kapitału dla takich influencerów. Sposób numer 1 to jest bardzo spoko sposób, czyli przychodzi użytkownik, robi transakcję, na przykład ma nawet niższe koszty transakcyjne, giełda zarabia fee transakcyjne i tym fee transakcyjnym, które zarabia na użytkownikach przeprowadzonych przez influencerów, dzieli się z danym influencerem. Jest to ok, tutaj nie widzę nic złego. No ale też drugi jest kierunek, który bardzo przypomina działania brokerów wszelkiego rodzaju. Jak sobie zobaczycie na rynku, jest bardzo wielu takich shitty brokerów, którzy oferują rynek Forex, rynek CFD, różnego rodzaju instrumentów finansowych i oni również promowali swoje usługi przez influencerów. I bardzo często ten model bazuje na jednej rzeczy, na dzieleniu się zyskami ze strat użytkowników. Jak wiemy, większość użytkowników na rynkach traci, nie zarabia.
skoro większość traci, no to znaczy, że ktoś na tym zyskuje. No i to zazwyczaj zyskuje albo giełda, taka scentralizowana, albo zyskuje właśnie broker na rynkach tradycyjnych. No i teraz, jeżeli użytkownik ma stratę takiego $1000, no to taki influencer jest w stanie dostać tam 30, 40, 50% tego typu strat, ponieważ przyprowadził takiego użytkownika do giełdy lub do danego brokera. I to jest taki, powiem, średni model, bo on bazuje na tym, że namawiamy użytkowników do inwestycji, w których wiemy, że nie potrafią robić, ponieważ grają u nich emocje i tak dalej, więc nim się nauczą, no to emocje grają właśnie to, że za chwilę zostaną milionerami z $1000. No i w efekcie tego wszystkiego przelewarowują się zazwyczaj, tracą kapitał, no a ktoś na tym zarabia i ktoś się z kimś dzieli tym zarobkiem, więc no dość często to tak wygląda w dużej części giełd. Ja jeszcze dodam na końcu, zapomniałem dodać o Osace, taka ciekawostka, że na Telegramie użytkownicy w International są m.in. użytkownikami właśnie Quam Shiba Predator, a to też taki wątek ekosystemu potencjalnego Kao Quam. Taka ciekawostka. Okej, Paweł, jeszcze na końcu pytania o wszystkim, o niczym trochę zabawnie. Szybkie pytanie, szybka odpowiedź. Czy jesteś gotowy? Tak, dawaj. Okej, a więc wakacje nad morzem czy w górach? Nad morzem. Uwielbiam łódki i uwielbiam pływanie. A jesteś z gór czy z nad morza właśnie? Jestem z pomiędzy, bo jestem na środka, czyli z płaskiego regionu Polski, w okolicach Opola i Wrocławia. No tam nie ma nic, ani gór, ani morza, jest parę jezior być może. Po górach oczywiście bardzo lubię chodzić, ale bardziej nie w okresie wakacyjnym, tylko w okresie jesiennym, kiedy już jest temperatura odpowiednia, masz te 20 parę stopni maksymalnie i nie jest super gorąco, jest dużo mniej ludzi, ponieważ bardzo nie lubię tłumów i bardzo nie lubię, jeżeli chcę wypocząć oczywiście, nie lubię zatłoczonych miejsc. Więc może w okresie wakacyjnym i takich bardzo mocnych i ciepłych temperatur, a góry w okresie właśnie takim jesienno, być może wiosennym. Okej. Hamak czy wspinaczka? Wspinaczka. Preferujesz nazwę Twitter czy X? Twitter. Co byś wybrał? 5 bitcoinów czy 1 milion złotych? 1 milion złotych, bo mógłbym za to kupić więcej bitcoinów. Tak, dokładnie, ponad 8. Trading dźwignią czy spot? Spot, czasem przelewarowany rzadko. Życie w Europie czy w Azji? To jest dobre pytanie. W Europie. Podróż samolotem czy pociągiem? Samolotem zdecydowanie uwielbiam latać. Więc kolejne pytanie chyba jest odpowiedzią. Sporty ekstremalne czy zrównoważone, bezpieczne? No, ekstremalnie. Czy pojawi się może w Fame MMA Crypto, gdyby takie było? Pewnie nie, natomiast ponieważ wolę zadbać o swój umysł i mózg, żeby go nie uszkodzić, chętnie bym pewnie pooglądał, pokibicował, nawet może bym postawił jakąś dychę na kogoś. Tak. Występ w 1 z 10 czy milionerach? 1 z 10. Whisky czy wino? Wino. Nie było wyboru. Bilet na finał Ligi Mistrzów czy randka z kobietą? Randka. Laptop czy komputer? Laptop. I tutaj, gdy byłem mały, to chciałem zostać... Piekarzem. O. Gdy będę miliarderem, to... Albo już raz? jesteś? Gdy będę miliarderem, to... Albo już nim jesteś. To polecę w kosmos. Wow, okej. Dziennie poświęcam na krypto? Ile godzin? Wszystkie. Większość. I pytanie na koniec, czy Paweł pojawi się w Osace, a może już był? Nie było mnie jeszcze. Fizycznie nie było mnie jeszcze, ale zamierzam. Szczególnie, że trip w tą część Azji, w którym mnie jeszcze właśnie nie było, planuję na kolejny, może ten rok, ale głównie na kolejny. No i super. I to był Paweł Łaskarzewski. Na końcu coś pominęliśmy w tym całym podcaście, czy kończymy i może się usłyszymy jeszcze wkrótce w takim razie na temat krypto? Wydaje mi się, że wszystko. Dzięki wielkie za zaproszenie. Na pewno się jeszcze usłyszymy, bo taki luźny format dyskusji bardzo mi się podoba
No i co? Dziękuję bardzo. I czekamy na kolejne perełki, tak? Blockchainowe i nie tylko, więc to tak na końcu. Dokładnie tak. Okej, dzięki Pawle i do usłyszenia w takim razie. Dzięki wielkie. Ahoj.